Ideo Toastu jest to, że gramy w mieście początku, czyli Rzeszowie, i mieście materialnego końca w Warszawie. I tak jest oczywiście w tym roku. 11 lipca jest koncert warszawski, 13 lipca koncert rzeszowski, wspaniała klamra. W tym roku organizujemy 6. toast urodzinowy dla Tomasza Stańko. To naprawdę niezwykłe, że tyle lat już świętujemy i mam nadzieję, że to jest tylko początek. 6 to piękna, zawijająca się liczba. Na pewno w kaligrafii taty wyglądałaby przepięknie. 3 projekty w tym roku. Zaczynamy koncertami Macieja Obary ze specjalnym 8-osobowym składem Bluish Landscapes, który nawiązuje tytułem i też pewnie składami, ponieważ to jest polsko-skandynawski skład do legendarnego albumu Bluish. Wspaniały, improwizowany, bardzo intensywny projekt, który Maciek napisał specjalnie dla nas na toast urodzinowy. W moim artystycznym życiu, czy w życiu prywatnym, Tomasz Stańko był zawsze jako osobowość, indywidualista, człowiek, który potrafił wiedzieć, w jaką stronę chce zmierzać i podejmował bardzo wyjątkowe artystyczne decyzje. W moim odczuciu świetnym kompozytorem i świetnym bandliderem, który tworzył wyjątkową jakość, dając muzykom wolność do tego, żeby się wyrazić. Bluish Landscapes to dla mnie projekt szczególny, chociażby ze względu na osobowości, które się pojawiły w nim, oraz wspaniali improwizatorzy, ludzie północy, którzy zetknęli się w konfiguracji z artystami z Polski. Można powiedzieć, że to taki rodzaj kontynuacji myślenia Tomasza Stańki i jego połączeń polsko-skandynawskich, i uważam, że o tym jest ten projekt. We've been invited by Maciej to come and play his music and Tomasz Stańko's music, and I think the whole project is very inspired by the spirit of Tomasz Stańko, and I feel that, you know, through this music, it is a lot about connection. We connect through music within ourselves to our feelings and to people around us, to the audience between musicians, the audience between audience, you know, music is about connection. It's kind of a binding glue in our lives. So for me, I also feel that this music, it connects us with the past and it connects the now with the future. So that's a very nice way to kind of get closer to the spirit of Tomasz Stańko, because I know that he was about creating in that moment and creating those connections, you know, and also the free spirits. Muzyka Tomasza Stańko jest dla mnie niewątpliwie wielką inspiracją. Myślę, że dla całego zespołu. To jest naprawdę niesamowita rzecz, że możemy w takim składzie wznieść toast za Tomka. Greg Taborn to jest prawdziwy wirtuoz, taki magik, on przenosi nas naprawdę w inny wymiar i to, co on potrafi zrobić z tym instrumentem, to jest naprawdę rzecz, która no po prostu jest niepowtarzalna, więc mimo, że jedna osoba, to jakby to był cały kosmos. Tata bardzo, bardzo cenił Grega Taborna. Tworzył on jedną część z jego nowojorskiego składu i grali wielokrotnie i w Nowym Jorku, i w Europie. Greg Taborn jest wyjątkowy, bo łączy taką moc z delikatnością. Naprawdę tworzy swoje własne uniwersum. I've listened to Tomasz Stańko my whole life. This is a thing. I mean, that the name and the sound is so much a part of when I first started discovering the music I would ultimately play, largely through ECM recordings. I was hearing this Tomasz Stańko sound
it was the signature for a sound, if that makes sense. It was it was a signifier, it was a symbol of something more. So I associated Stanko with this really special trumpet sound that would occupy a lot of different recordings, and I knew it. There are special people in the music who really embody the true spirit of this kind of music. He definitely does, which is just an open heart and an open mind and engaging with other people so that you can allow the music to happen. And that's what I ultimately think of. It's like, oh right, in the States we always say there's a term, a real one, capital R, capital O. And Tomasz was a real one. No i ostatni na zakończenie wracamy do projektu Maćka, który będzie w tym razem w wersji zremiksowanej przez Ewena Rosteta, świetnego norweskiego producenta. Bardzo oryginalna, nowatorska historia. Maciej told me to find some material from Tomasz Stanko, do what I want with it. And then I went to Spotify. I found some tracks I really liked, put it through AI to separate the stems. Then I got the trumpet by itself and percussion by itself. Then I take bits of it, put it through my system and try to play with it. After this, I will recycle material from the band's part, the first concert. At the same time, I will also recycle the musicians on stage at the same time as well, if it makes sense. Taras urodzinowy to jest święto, świętowanie. Tak się zdarzyło akurat, że tata rozpoczął swoje życie i zakończył w lipcu, więc jest to taki słodko-gorzki miesiąc, ale zawsze myślałam, że ten moment, kiedy będziemy jego wspominać, to będzie atmosfera po prostu celebracji, a nie smutku, bo wiem, że tata z nami jest, ja go bardzo mocno czuję jego wsparcie, czuję jego też czasami wyzwania, które mi stawia, ale wiem o tym, że on jest nie tylko ze mną, tylko jest z wieloma osobami, bo one go czują. Jestem wielką szczęściarą, że prowadzę Fundację imienia Tomasza Stańko, ponieważ jest to naprawdę ogromna radość być z osobami, które kochały tatę, ponieważ to jest naprawdę, dostaję ogromny feedback, taki odpowiedź zwrotną od tego, że nasze wydarzenia naprawdę są potrzebne. Ludzie po prostu bardzo tłumnie przychodzą, bardzo dziękują, bardzo się czują szczęśliwie, więc można powiedzieć, że Fundacja prowadzi taką działalność misyjną wręcz i mamy wspaniałą publiczność.